Kochani, otwiera się w Polsce piękny portal światła, naprawdę potężny portal. Już jak to mówię, to już po prostu mam niesamowicie wysoką energię. Także to jest nasz czas. Teraz jest nasz czas po to, żeby zacząć, tak jak mówiłam na ostatnim filmie na YouTubie, świecić. To, czego się właśnie uczymy, to jak świecić. Światło, które jest niewidzialne dla naszych zmysłów fizycznych, ale jest odczuwalne przez nasze ciało, które jest narzędziem dla światła, narzędziem do odczuwania innych wibracji, innej rzeczywistości, wyższych częstotliwości. Więc dlatego tak ważne jest łączenie się z ciałem, tak jak właśnie nauczam, żeby to światło mogło się zakotwiczyć tutaj, żeby Bóg w nas, który jest miłością, mógł zakotwiczyć się mierzalnie, fizycznie, poprzez nasze fizyczne ciała do tego fizycznego świata. I z tej pozycji będziemy działać. Słuchajcie, to są czasy, kiedy my wszyscy się jednoczymy. Wszystkie grupy społeczne zaczynają się jednoczyć, bo na pewno przeglądacie też jakieś wiadomości pobieżnie, co się dzieje na świecie. Jest wielka rewolucja światła. To wszystko, co się dzieje, jest wynikiem pracy światła właśnie, które intensywnie spływa na planetę i wciska się jakby w nasze struktury energetyczne, żeby nas pobudzać od środka do wstawania z kolan i działania, żeby odważnie iść do przodu i przeciwstawić się temu, tej rzeczywistości, którą do tej pory znaliśmy, która nas totalnie zniewoliła jako schematyczna, powtarzająca się, zamknięta rzeczywistość energetyczna, która trzymała nas nisko z pozycji lęku, gdzie zamknięto nam wyobraźnię, zamknięto nam twórczość, ekspansję, kreatywność. Wszystko to zostało w nas zamknięte i teraz jest to czas, kiedy ta potężna energia życia zaczyna się uwalniać. I to, co chciałam podkreślić, że to jest czas, kiedy wszystkie grupy się teraz jednoczą. Nie ma znaczenia, jakiego jesteś wyznania, jaki masz status społeczny, jakiego jesteś jakiej narodowości, czy jesteś duchowy, czy nieduchowy, to wszystko nie ma znaczenia. My ludzie duchowi, w sensie duchowi, którzy się interesują duchowością i świadomie pracują ze swoją częstotliwością, ze swoją świadomością, żeby ją podnosić, to nie znaczy, że my mamy nic nie robić, dlatego że miłość chce działać. Miłość będzie się przejawiała w działaniu, czyli łączymy się wszyscy i wspieramy. I na poziomie energetycznym, i tak samo na poziomie fizycznym. Więc cokolwiek się będzie działo, nie odmawiajcie działania miłości, tylko trzymajcie ją w sercu i idźcie razem z nią, razem z braćmi, siostrami, bo wszyscy jesteśmy jednością, która właśnie wstaje z kolan i wspiera się wzajemnie. I po prostu kroczmy równo z innymi przed siebie do nowej rzeczywistości, patrząc na lęk, ale się go nie bojąc. Rozumiecie tę różnicę? A żeby się go nie bać, to tutaj w serduchu światło. Jesteśmy prowadzeni, dlatego że są potężne ilości istot światła, które są tutaj i które wspierają nas na tej planecie. I my absolutnie w związku z tym nawet nie mamy prawa się niczego bać, dlatego że jest to tak potężna energia w tej chwili. Na całym świecie dosłownie dzieje się rewolucja. Wszystko będzie wywracane na lewą stronę. Siła ciemności, przepraszam za tą nazwę, ale jakoś trzeba nazwać tą niską częstotliwość, której do tej pory żeśmy tkwili. Wszystko będzie wyrzucane, po prostu wyrzucane. To już się dzieje. Już teraz więcej wiadomości do nas przychodzi, jak bardzo byliśmy manipulowani, jak głębokie to wszystko było i ukryte. Natomiast teraz chodzi o to, żeby nie bawić się w osąd i emocje, widzieć, że jest jak jest, ale nie podążać za tą destruktywną informacją, tylko ją błogosławić. Rozumiecie tę różnicę? To jest świadomość, to jest skok na wyższą częstotliwość światła, z pozycji którego będziemy rozpuszczać całą ciemność, a nie z nią walczyć. I to jest prawdziwa droga właśnie serca, droga miłości, droga, której nauczał Jezus, na którego uwielbiam się podpierać, bo to jest właśnie Jego czas teraz, Jego energii, Jego wiedzy, tego wszystkiego, całego przekazu o świetle, którym właśnie
nas nauczał, że jesteśmy. Więc cała praca i w niebiosach, i tutaj na ziemi, energetyczna, duchowa, i teraz przejawiająca się w świecie fizycznym, cała reszta teraz należy do nas istot fizycznych, żeby to zamanifestować jako jednia, jako współbraterstwo, wspierania się nawzajem i iścia do przodu, żeby pokazywać innym również, że naprawdę nie ma czego się bać. My jesteśmy Bogiem. Każdy z nas jest suwerennym Bogiem jako jeden, który podzielił się na różnorodność. I mamy potężne narzędzie w postaci światła, które jest miłością, i tym światłem możemy manifestować wszystko tak, jak my ustanawiamy, że chcemy, żeby się zamanifestowało. Więc zamanifestuje się tylko dobro i zwycięstwo. Zwycięstwo światła, miłości, które będzie zmieniać tą rzeczywistość na taką, której na ten moment nie jesteśmy w stanie umysłem ogarnąć, ale to wszystko się będzie działo w procesie i to będzie piękna zabawa Boga w nas, kreowanie nowego, pięknego, dobrego. I tak naprawdę tylko po to na tej planecie się pojawiliśmy, żeby właśnie pobawić się w tę piękną przygodę, tworząc rewolucję w sensie pozytywnym, nie jakiejkolwiek walki, tylko w sensie tworzenia nowego, za czym tęsknią nasze serca, nasza dusza, żeby zacząć doświadczać innej, nowej rzeczywistości. I całą resztę istot będzie pracy mnóstwo, dlatego że ludzie się będą masowo przebudzać po tym wszystkim, co się zacznie dziać spektakularnie jako braterstwo, które się między nami zacznie przejawiać w różnych manifestacjach właśnie w różnych krajach. W Polsce teraz zaczynamy się zbierać i będziemy świadkami pięknych wydarzeń, gdzie po prostu w sposób naprawdę łagodny wszystko będzie przebiegać, gdzie system, który do tej pory nas zniewalał i nam dyktował, jak mamy żyć, będzie się po prostu rozpuszczał. Będzie coraz więcej śmiałych ludzi, którzy będą właśnie z pozycji światła w sercu, z dobrym sercem, wychodzić przed szereg. Chodzi o to, że tym wszystkim dowodzi światło. To nie jest to, że ludzie szukają, tak, są spekulacje, kto, jaki kraj zawinie, kto to wypuści. To wszystko, chcecie, inaczej powiem, jesteśmy w pięknym spektaklu gry, która jest zaplanowana, stworzona, żebyśmy mogli ją przeżywać realnie jako życie. I ta gra ma różne linie czasowe, czyli różne rozwiązania. I im więcej światła, im więcej pracujemy ze światłem, tym wybieramy najbardziej optymalny, pozytywny kierunek rozwiązania, który również już jest zaplanowany jako fakt, który zaistnieje. Ja to całą sobą czuję. Ja po prostu wiem, że to się już wydarzy. To jest coś, co po prostu wiesz i nie wiesz dlaczego, wiesz, to jest stan uczucia dobra, ilości dobra, które po prostu odczuwam na planecie i w sobie. I dlatego wiem, że wybraliśmy ten najwyższy potencjał. Więc cała ta sytuacja była tylko i wyłącznie po to, żeby nas zatrzymać. Po prostu nas zatrzymać. Zobaczcie, jakie to jest inteligentne. Gdzie nie zatrzymano nas kolejną wojną, gdzie by było mnóstwo ofiar, tylko zatrzymano nas informacją. Czyli wszystko jest energią i informacją. I teraz się dzieje największa wojna, wojna ukryta, jest to wojna informacyjna. Czyli chodzi o nasze umysły, za którą informacją, o jakiej częstotliwości będziesz podążać. Jeżeli się karmisz tym, co jest destruktywne, czyli opluwaniem wroga, to ta informacja czyni konkretne rzeczy w Twoim ciele i w Twojej sygnaturze wibracyjnej i będziesz wciągana w kierunek destrukcji. Natomiast kiedy będziesz już teraz tylko wybierać informacje, które pochodzą ze światła, to będziesz wciągana na zasadzie rezonansu. Po prostu to jest prawo wszechświata, prawo życia. Rezonans i dysonans wibracyjny, bo wszystko z częstotliwością. To będziesz wciągana do grup ludzi, społeczeństwa, które będzie wibrowało wyżej. Czyli to, na czym osadzamy uwagę, tym wibrujemy i to kreujemy. Tak to właśnie wygląda.
Więc zostaliśmy zatrzymani tylko po to, żeby po pierwsze planeta się zregenerowała, żeby miała czas na to, dlatego że mnóstwo fabryk i dziedzin życia, które bardzo ją zabrudzały, stanęła. Kolejna rzecz, żebyśmy my się energetycznie zaczęli oczyszczać i zaczęli dotykać innej rzeczywistości, że wcale nie trzeba pędzić, a nadal można żyć. Więc kiedy to światło będzie w nas wzrastało coraz bardziej, zaczniemy mieć coraz więcej pomysłów w swojej wyobraźni, w swoich umysłach. Będziemy mieć coraz więcej myśli kochających, kreujących, a nie destruktywnych. I te wszystkie pomysły, czyli energia miłości, która wejdzie w nasze ciała, w naszą duszę i będzie się przejawiała w tym świecie, będzie nas prowadziła właśnie w kreatywności. Zaczniemy tworzyć nowe struktury, które będą oparte na wspólnocie, a nie na podziale, tylko na kooperacji wszystkich istot na tej planecie, włącznie przede wszystkim z uhonorowaniem planety, jej wibracji w sobie i wszyscy będą zabezpieczeni. Wszyscy będą zabezpieczeni. Zobaczycie, że dochód gwarantowany będzie dany każdemu człowiekowi na tej ziemi. Dlatego, że ekonomia, którą do tej pory znaliśmy, jest sztuczna. Jest stworzona przez sztuczną inteligencję i jest absolutnie nieprawdziwa. Czyli te wszystkie sinusy, kosinusy, że 2 + 2 to musi być 4, ten cały logiczny świat matematyki, który sobie poukładaliśmy, całkowicie jest abstrakcyjny, jest nierzeczywisty. Prawdziwa rzeczywistość jest abstrakcyjna, jest nielogiczna, więc po prostu światło kreuje i daje. Więc to wszystko się będzie na zewnątrz manifestowało, nowa technologia, różne nowe rzeczy, które w tej chwili nie jesteśmy sobie wyobrazić, natomiast to będzie wdrażane poprzez nas, ludzi, istoty, które po prostu będą miały pomysły i co najważniejsze, technologia, która będzie powstawała, ona będzie w dobrych rękach, czyli nie będzie krzywdziła, a będzie wspierała zabawę w życie. I o to właśnie chodzi, że nie ma odwrotu i trzeba popracować, zanim to wszystko się wydarzy. Im nas więcej i wyżej wibrujących, tym łatwiej nam wszystkim będzie się pracowało ze światłem, dlatego że wytwarzamy inne pole energetyczne, jest coraz mniej oporu, im nas więcej i łatwiej nam się absorbuje i rozkłada tą wysoką wibrację po całej swojej przestrzeni, ponieważ tworzymy sieć. Tworzymy sieć, która niesamowicie rośnie, wzmacnia się i będzie nas jako potężne pole energii, które dzięki nam właśnie tutaj zaczyna coraz silniej się manifestować poprzez nasze ciała i fizyczne działania. To pole będzie coraz intensywniej nas prowadzić tutaj poprzez serce, poprzez nasze ciało, że ten dialog wewnętrzny, który do tej pory mieliśmy destruktywny, on zacznie być pozytywny. Będzie prowadzenie tutaj od środka, czyli będzie zrób to, idź tam, pomyśl o tym, kolejny pomysł, natchnienie, działanie i to będzie w sposób naturalny się w nas działo. Tylko jest jeden warunek, musi być nasza obecność tutaj, w sobie, w sercu, a nie w iluzji na zewnątrz, w głowie. I to jest bardzo ważne, dlatego że na zewnątrz jeszcze przez jakiś czas będzie szarpało i zanim to szarpanie się skończy, to musi tutaj być ten wysiłek osadzania się w środku.